Witajcie na kanale Ogrody z M. Dziś przygotowałam dla Was poradnik, który pomoże Wam zaplanować lutowe wysiewy na rozsadę. Zima za oknem, ale już niebawem powoli będzie ustępować miejsca wiośnie, a to idealny czas, by rozpocząć przygotowania do nowego sezonu ogrodniczego. Oto kilka wskazówek, które pomogą Wam w tym procesie. Na początku lutego warto zająć się roślinami, które potrzebują więcej czasu na rozwój. Wysiejcie paprykę, zarówno ostrą, jak i słodką, oraz bakłażana. Obie te rośliny mają długi okres wegetacji, więc wcześniejszy wysiew jest kluczowy. Nie zapomnijcie również o selerze, poziomkach, porze i cebuli. Te rośliny również wymagają dłuższego czasu na kiełkowanie i wzrost. Jeśli chodzi o cebulę, warto wysiać różne jej wersje: czerwoną, szalotkę, czy też cebulę siedmiolatkę. Wtedy i plony będziemy mogli zbierać nie tylko jednego roku. Jeśli swoje uprawy chcecie wzbogacić o coś wyjątkowego, wysiejcie też okrę. Jest to jeszcze mało znane warzywo, ale bardzo cenne dla naszego zdrowia. I zobaczcie, jakie ma piękne kwiaty, a owoce nietypowo rosną do góry. Przyznam, że ja jej uprawę rozpoczęłam dopiero w zeszłym roku. Dopiero więc poznaję tą roślinę. Jeśli znacie jakieś przepisy z wykorzystaniem okry, to piszcie w komentarzach. Na pewno skorzystam. Jeśli potrzebujesz porad dotyczących wysiewu poziomek, papryki, bakłażana czy selera, zapraszam do obejrzenia moich starszych filmów. Wszystkie je znajdziesz w opisie. Ale to jeszcze nie koniec porad, więc pozostań do końca. Po 15 lutym skupcie się na roślinach, które można wysiać, aby przyspieszyć zbiory. Bób, groszek, szpinak. Pamiętajcie, aby po wykiełkowaniu przenieść te rośliny w chłodniejsze miejsce, co pozwoli im lepiej się rozwijać. Wysiewać możemy też różne odmiany sałat. Królowa majowych, ożarowska czy redin będą doskonałym wyborem. Poza tym możemy wysiewać rukolę i mizunę w odmianie zielonej lub czerwonej. Mizuna, inaczej musztardowiec, to roślina o delikatnych, poszczępionych liściach. W smaku jest lekko pikantna, lekko musztardowa, stąd jej nazwa. Zachęcam Cię do obejrzenia zeszłorocznego filmu, w którym mówię więcej o różnych rodzajach sałat. Link znajdziesz w opisie i karcie, która właśnie ukazała się w prawym górnym rogu. Około 20 lutego można zająć się roślinami kapustnymi, takimi jak kapusta biała, czerwona, kalafior, brokuł i kalarepa. To także dobry moment na wysiew kapusty pekińskiej i pak choi. Pod koniec lutego możecie zacząć wysiewać pomidory oraz bazylię. Dzięki temu, gdy nadejdzie czas sadzenia do ogrodu, będziecie mieli już dobrze rozwiniętą rozsadę. Jeśli jednak nie macie odpowiednich warunków lub wprawy w uprawie pomidorów, proponowałabym z wysiewem pomidorów i bazylii poczekać do początku marca. A teraz jeszcze kilka praktycznych porad. Hartowanie rozsady. Pamiętajcie o hartowaniu rozsady przed wysadzeniem jej do gruntu. To ważny krok, który pomoże roślinom przystosować się do warunków zewnętrznych. Jak to robić?
Stopniowo przyzwyczajajmy rozsady do temperatury na zewnątrz, do podmuchów wiatru i do promieni słonecznych. Najpierw wynieśmy na 10-30 minut, później zwiększajmy ten czas. W trakcie przygotowywania rozsad kontrolujmy warunki. Upewnijcie się, że rośliny mają odpowiednie warunki do wzrostu, odpowiednią temperaturę, wilgotność i dostęp do światła. Poza tym planuj tak, by zapewnić sobie ciągłość zbiorów. Wysiewajcie sałaty co 2 tygodnie, aby zapewnić sobie ciągłość zbiorów przez cały sezon. Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą Wam w planowaniu lutowych wysiewów. Dajcie znać w komentarzach, jakie rośliny planujecie wysiać w tym miesiącu i na jakim etapie są Wasze przygotowania. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.